Państwa bardzo serdecznie na moim kanale z Mega Wagi Cezary Przeprawi. Chciałbym z Wami taką pogadankę przeprowadzić, porozmawiać może. Na razie to będzie bardziej monolog niż rozmowa, no bo wiadomo, ja to nagrywam, a Wy tego będziecie słuchali. Cóż chciałem powiedzieć? Przede wszystkim chciałem podziękować mamie, siostrze, szwagrowi, tacie, Kasi, wszystkim tym, którzy przysłużyli się temu, że jestem w miejscu, w którym teraz jestem. Że nie zmarnowałem swojego życia, tylko wystartowałem. Nastąpiła we mnie mega przemiana. I tak jak wiecie, co tam na kanale częściowo jest, z wagi 257 kg spadłem do wagi 180 kg i w dalszym ciągu ta waga leci w dół. Jest to bardzo ciężka praca. Staram się jak mogę. Trzymam dietę, chodzę na basen, na saunę. Dużo spaceruję. I gdyby nie oni, prawdopodobnie w ogóle mnie tu by nie było. I nie byłoby tego nagrania. Mnie by nie było, po prostu. Ale nie będziemy się zagłębiać w ten temat. Tak? Robimy to w tej chwili. Chciałbym po prostu uświadomić osoby, które mają nadwagę, które są otyłe, że nie jesteście sami. Jest mnóstwo osób, które chętnie Wam pomogą. Tu w moim gronie, czy też pewnie w innym. Ja wiem, że to jest wstydliwy temat dla niektórych, albo dla większości. Nie potrafimy na ten temat rozmawiać. Wstydzimy się. Wiemy, że czasami popełniamy błędy, ale nie rozmawiamy, no bo wiadomo, wstyd, nasza waga, jak wyglądamy, no ciężko. Wiem, sam po sobie. Starałem się, kilkanaście razy odchudzałem się sam, bez pomocy, bez kontroli lekarskiej, bez kontroli jakiejkolwiek. Próbowałem także różnych diet, tylko że wszystkie te diety tak naprawdę, ja schudłem, oczywiście schudłem, a za każdym razem przytyłem jeszcze ze zdwojoną siłą, czyli tak zwany efekt jojo, którzy ludzie wiedzą, o czym mówię, bo większość ludzi wie, co to znaczy efekt jojo. Czyli odchudzamy się, spadamy z wagi ileś kilogramów i powiedzmy, że spadliśmy 10 kg, to efekt jojo jest razy 2 do góry. Czyli spadliśmy 10, to przytyjemy 10 plus 2 razy jeszcze po 10, czyli łącznie 30 kg. I tak to właśnie wygląda. Kolejne i tak chudłem i przytyłem, chudłem i przytyłem, aż przytyłem do 257 kg. Czyli tak ćwierć tony, można powiedzieć, już przekroczyłem. Straszna waga, powiem Wam, ciężka sprawa. Człowiek nie może ubrać skarpetki, nie może nic przy sobie zrobić. I wtedy potrzebujesz pomocy. No bo jak? Jak się wykąpać? Jak się ubrać? To nierealne. Jest coraz ciężej, z dnia na dzień jest coraz ciężej. Myśli się kłębią różne, wszelakie. Od takich złych popada się w skrajne emocje. No, generalnie ma się depresję, o której niektórzy nie są w ogóle świadomi, że to mają. To dopiero uświadamia jakiś lekarz, jakaś osoba, która się na tym dobrze zna. Albo gdy ma się myśli nie takie jak trzeba, głośno nie będę mówił, ale domyślacie się pewnie, o czym chcę powiedzieć. Albo jak chce się zrobić coś, czego potem można... przepraszam. Teraz ja mogę powiedzieć, że się żałuję, a ci, co to zrobią, to już nie mają czego żałować. Ale wszyscy dookoła cierpią z tego tytułu. A to tak nie jest. Tak się nie da.
trzeba stoczyć walkę ze sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi myślami. Jest ciężko, nie mówię, że jest łatwo. Nie tyjemy z dnia na dzień i nie przytyliśmy przez dzisiaj waży 100 kilo i nagle jutro waży 257, bo to tak nie działa. Mijają lata, jest się człowiek młody, potem się człowiek starzeje i po prostu tak się dzieje. Są stresy, są różne sytuacje życiowe, które powodują, ale nikt o tym nie mówi. Wszyscy widzą ludzi otyłych, że i wiadomo, takie pierwsze i najważniejsze, które się słyszy dookoła i wszędzie, żryj mniej. Jakbyś mniej jadł, to byś nie przytył. No, bardzo błędne myślenie i bardzo błędne powiedzenie. Tak się nie robi, moi drodzy. Otyłość to choroba cywilizacyjna w tej chwili. Wcześniej nikt o tym nie mówił, bo nikt na to nie przywiązywał do tego wagi tak naprawdę. Ale teraz odsetek 60-70% społeczeństwa na całym świecie to są ludzie bardzo otyli. Aż nad otyli. I ja nie bronię, mówię, bo są tacy, którzy jedzą faktycznie i nie myślą o tym. Po prostu jedzą, bo tak chcą. I nie chcą sobie dać pomóc tak naprawdę. Ale są osoby, które nie mają takiej siły i chciałyby tej pomocy, ale nie potrafią o to poprosić, nie potrafią wyciągnąć ręki z prośbą. Ale to jest ważne. Ważna jest właśnie pomoc tych osób trzecich tak naprawdę przy odchudzaniu, przy diecie, mówię, osoby, mama, siostra moja, szwagier, Kasia, po prostu i wiele osób innych, których może później wymienię z imienia, nazwiska, żeby ich nie poszkodować, pomogli mi i jestem w tym miejscu, w którym jestem. I myślę, chciałbym wam przekazać, na tej stronie oczywiście widzicie, tam gotuję różne potrawy. To nie tylko tak, że samą dietą tam, bo wiadomo, no ja jestem na diecie. Te potrawy, które jem, to są moje potrawy. To mój dietetyk, moja dietetyczka, pani Aleksandra Błońska, której też jestem bardzo wdzięczny za to, że mi pomogła, wspierała mnie, rozmawialiśmy, napisała mi, rozpisała mi diety i stosuję się według tych jej zapisków do potraw, które ona mi tam przypisała. Oczywiście zmieniamy to co jakiś czas. Bardzo polecam panią Aleksandrę Błońską. Jeżeli będziecie chcieli kontakt, namiar, to jest kobieta z Polski, nie tu z Anglii, ale rozmawiałem z nią i powiedziała, że bardzo chętnie podejmie się takiego wyzwania. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, ona tam rozpisze. Oczywiście trzeba jej niestety zapłacić, tak, bo ona z tego po prostu żyje. I trzeba zapłacić jej za rozpisaną dietę. Nie są to jakieś naprawdę megatyczne kwoty u niej, ale przynajmniej te diety, które ona mi rozpisała, dla mnie skutkują efektem takim, jakim jest. I tak jak widzicie, jak wyglądam. Na stronie macie możliwość zobaczenia, jak wyglądałem, jaki byłem. Teraz jestem całkiem innym człowiekiem. Staram się pomagać właśnie ludziom otyłym, wspierać tych ludzi słowem, żadnym katowaniem. Nie będziemy tu robić ćwiczeń, słuchajcie, żadnych, bo ja na przykład nie mogę ćwiczyć, tak? Mam uszkodzony bark, mam uszkodzone biodro, mam oba kolana do wymiany, ale powiem wam szczerze, że jak się chudnie, no to wszystko, to co było takie obciążone, to właśnie się luzuje i z tego się biorą te inne problemy, tak naprawdę. I żeby sobie pomóc, polecam basen, saunę infrarę, bo to jest najlepsza sauna, która pozwoli wam schudnąć, która pomaga spalić tłuszcz. Ale na ten temat będę wypowiadał się w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chciałem was
tak właśnie przedstawić tą sytuację moją pokrótce. I chciałbym, żebyście w komentarzach napisali, czy podoba się Wam to, co mówię, czy chcielibyście coś wiedzieć więcej. No, uważam, że na tą chwilę nie będę bardziej się rozwijał, bo naprawdę chciałbym wiedzieć, pociągnąć jakiś temat konkretny. Możecie zadać pytania, które ja zrobię na nagraniach. A jak zasubskrybujecie mój kanał, to będziemy mogli to robić na żywo, tak? Będę mógł nadawać na żywo do Was i będziemy mogli rozmawiać. Spróbuję uruchomić live'a na TikToku bądź na Instagramie i będziemy mogli takie pociągnąć. A wszelkie informacje, wszystkie linki do strony, do TikToka, do Instagrama będziecie mieli pod tym filmem. Na tą chwilę jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierały do tej pory i wspierają nadal. I są stare osoby, tak jak przedstawiłem. Mama Danuta, siostra Iwona, Piotr szwagier, oczywiście mój chrześniak Szymon, który też, Alicja siostrzenica, mogę wymienić, Kasię i panią Aleksandrę Błońską, dietetyczkę. Jest jeszcze Małgosia, jest jeszcze Basia, jest jeszcze bardzo, bardzo wiele osób. Magdalena jest. Też dużo mi pomogli ci ludzie dotrzeć do tego miejsca, w którym jestem. Więc na tą chwilę chciałbym Państwu podziękować i do usłyszenia, do następnego razu. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał, pomóżcie mi to rozwinąć, no i napiszcie pytania, co byście chcieli wiedzieć, co byście chcieli usłyszeć. Będzie mi bardzo miło i z chęcią Wam pomogę. Do usłyszenia, do następnego razu. A ja jeszcze coś dodam. Chciałabym zapytać Ciebie, co możesz powiedzieć dla rodziców, którzy mają dzieci i te dzieci są małe i jaki to ma wpływ zwracanie się do dziecka? Ja wiem, o co się chcę zapytać. Wiem, co chcesz, żebym powiedział. Ja wiem. I ja już Wam powiem, o co Kasia mnie tu podpuściła teraz, no ale dobrze. To nie skończymy jeszcze tego nagrania, na to wygląda. Ale już odpowiadam na Kasi prowokację. Powiem tak, rodzice kochani, błagam Was o jedno. Słowo ma moc. Pamiętajcie, nie mówcie do własnych dzieci: nie jedz tyle, ty grubasku. Bo, uwierzcie mi, wszystko takie słowa usiadają w psychice człowieka. I to jest największy błąd, jaki można popełnić, mówiąc coś takiego do dziecka. To jest w ogóle błędem mówienie takich rzeczy, tak? Ty idioto, ty debilu, to też są złe słowa. Ja wiem, że ludzie popełniają błędy wychowawcze, ale nie wolno tak mówić, dlatego że dzieci, jeżeli słyszą coś takiego, to zapadają sobie w pamięci: aha, czyli jestem gruby, czyli aha, dobra, okej, to ja dalej to będę robił. I za każdym razem te słowa wywołują odwrotny skutek, jaki byście chcieli, żeby wywołał. Ja rozumiem, że powiedzenie: no dobra, miej, jedz, to jest tak, jakbyś zakazał komuś coś. Nie, to tak nie jest. Odchudzanie też nie polega na niejedzeniu. Niejedzenie to są błędne. Oczywiście są ludzie, którzy chudną w taki sposób i ja tego nie neguję, bo mogą schudnąć, ale prawidłowe odchudzanie to jest prawidłowe żywienie. Prawidłowe posiłki o określonych godzinach, to jest bardzo ważne. Porcje trzeba sobie i to nie jest powiedziane, że to, co jemy na diecie, ma być niedobre. No właśnie. To, co ja przedstawiam tam na filmach, w trakcie gotowania, ktoś mi zarzucił niedawno, że co ty pokazujesz, ty zamiast ludzi pomóc odchudzać, to ty chcesz ich utuczyć. To nie tak. Jeszcze raz Wam powtarzam, te potrawy to są moje potrawy. To są mojej rodziny potrawy, którzy tu ze mną żyją, mieszkają, jedzą to. Oczywiście niektóre są dla nich takie bardziej wystawne, tak jak widać tam,
ale te dietetyczne są wszystkie moje. Ja i Kasia jemy te dietetyczne potrawy. A wiadomo, są inni domownicy, którzy niekoniecznie muszą korzystać z tej diety, bo nie jest im ona potrzebna. Więc tam są dania wystawione też takie, które jedzą inni ludzie, którzy tu mieszkają. To jest jedno. Druga rzecz, ja nie jestem dietetykiem, więc nie jestem w stanie radzić komuś Jeżeli będziecie chcieli, ja poproszę panią Aleksandrę i ona nam pomoże. Będziecie chcieli, ona wystawi dla was jadłospis taki Będziecie musieli do niej zadzwonić, skontaktować się z nią, podać swoje dane, pomiary, wymiary, bo to jest ważne. Ja mogę wam wyliczyć na przykład wasze tam BM czy ale nie jestem dietetykiem i nie może spaść na moje barki to, że ja wam podam. Oczywiście mogę wam podać moje przepisy, tak? Ale każda osoba otyła to jest indywidualność. To jest jednostka. Nie ma dwóch, takich samych otyłych ludzi. Każdy otyły człowiek to jest odrębna jednostka. I ta dieta, która jest dobra dla mnie, niekoniecznie będzie dla drugiej, trzeciej czy czwartej osoby. Ja mogę doradzić na swoim przykładzie, co robię, jak robię. Ja oczywiście szafuję, zmieniam, bo tak ustaliliśmy, że mogę sobie zmieniać, wymieniać produkty, bo nie wszystko lubię też oczywiście. Jest mi dużo łatwiej, bo jestem z zawodu kucharzem, więc jest mi dużo łatwiej przygotować sobie ten posiłki. Wiadomo, no są ludzie, którzy na przykład nie potrafią gotować, ale to nieważne. Ja wam pomogę. W taki czy w inny sposób, jak będziecie chcieli. Są różne udogodnienia i poradzimy sobie z tym. Jeżeli potrzebujecie pomocy, zadajcie pytanie, tak jak mówiłem. Zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka i to naprawdę wspomożecie mój kanał i będę mógł wam pomagać tak, jak będziecie chcieli. I nie tylko ja. Wiele osób, które ze mną tutaj współpracują, będą mogli wam pomóc wyciągnąć do was rękę i nikt nie będzie was krytykował. Nikt nie będzie o was mówił źle. Nikt nie będzie się z was wyśmiewał. Bo właśnie to, co ludzie dookoła robią, to jest najgorszą rzeczą cywilizacji nawet. Właśnie wyśmiewanie się, krytykowanie, pokazywanie palcem, mówienie głupich docinków, które w ogóle nie mają racji bytu. I zamiast skutkować pozytywnym, oczywiście, bo oni chcą to zrobić dla was jak najlepiej. Nawet wasi bliscy mogą wam coś powiedzieć takiego, co wam oczywiście zaszkodzi, a oni nie są tego świadomi. Mówiąc wam te różne słowa, wyrazy, nasze ciała, organizmy odbierają to całkiem nie tak, jakbyście chcieli. I pamiętajcie, że dieta to nie znaczy, że to jest coś niesmacznego. Tak. Tak jak niektórzy kojarzą. Nie jest niesmaczne, jest bardzo smaczne wręcz. Powinno być jeszcze smaczniejsze. I tak jak pokazuję wam. Ja nie używam oleju, używam oliwy do sałatek, do smażenia. No bo wiadomo, na suchej patelni, a potrzebujemy coś dać do dania, przesmażyć, no to się nie da, tak? Bo szybciej to spalimy, niż nam to się usmaży, tak? Mamy tam różne dania, ale o tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie chcieli. A na tą chwilę nie wiem, czy jeszcze Kasia mnie z czymś chce zaskoczyć, a jak nie... Nie chcę zaskoczyć, także myślę, że dużo powiedziałeś, bardzo dużo na ten temat i myślę, że to są bardzo cenne informacje i każdy będzie mógł wyciągnąć jakiś wniosek. Tak, ja nie chcę narzucać tutaj nikomu nic. Ale uwierzcie, na swoim przykładzie pragnę wam pomóc w prawidłowy sposób tak naprawdę, bo wiem na własnej skórze, jak to jest. Wiem, że jest dużo takich ludzi, którzy potrzebują tej pomocy i chcieliby, tylko nawet nie wiedzą po prostu, jak o to zapytać. Więc, kochani, żegnam się z wami już dzisiaj. Życzę wam wszystko co najlepsze i do następnego razu. Zasubskrybuj, zalajkuj
i spotkamy się kolejny raz. Do zobaczenia.